Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dziś kolejny odcinek z serii tych lokowanych. Znalazłem bardzo fajny gadżet ze świata karawaningu i chciałbym go dzisiaj Wam pokazać. A bohaterką dzisiejszego odcinka jest przenośna stacja ładowania firmy Baseus 600W o pojemności 180 000 mAh. Ten, można by tak powiedzieć, powerbank na sterydach do czegoś mnie zainspirował. Biorąc pod uwagę to, że część z nas użytkuje swoje małe przyczepki okazjonalnie, zastanawiałem się, czy jest jakaś alternatywa do budowania instalacji off-grid, do budowania instalacji 12V, takiej, która zapewniałaby niezależność podczas postojów poza kempingami. Na przykład przy takich jednodniowych wyjazdach lub wyprawach wędkarskich. Mającej możliwość zasilania takich podstawowych urządzeń w przyczepie, jak odświetlenie, pompa wody, lodówka, tak aby nie było potrzeby podłączania się do zewnętrznego słupka jak na kempingu. A taka instalacja poza przewodami to przede wszystkim akumulator, który zmagazynuje nam energię, z którego będziemy ją czerpać, oraz jakiś system uzupełniania energii. I tutaj mamy dwie możliwości. Albo montujemy panel fotowoltaiczny na dachu, albo ładujemy akumulator w przyczepie podczas jazdy samochodem. Możemy też zabrać ze sobą jakiś spalinowy generator prądu. I teraz zaczynają się schodki, bo jeżeli mamy akumulator i panel fotowoltaiczny, potrzebujemy jeszcze dodatkowo kontrolera ładowania, który uspokoi nam ten szalony prąd ze słońca i ustawi go ładnie w szeregu, tak żeby zmieścił się do baterii. A jeżeli używamy ładowania z samochodu, też potrzebujemy modułu do wiązki 13-pinowej bądź drugiego gniazdka, lub możemy też użyć separatora akumulatorów w samochodzie, który po zamontowaniu drugiego hotelowego akumulatora, kiedy naładuje nam już akumulator rozruchowy, to przekieruje prąd tak, aby ładował się akumulator hotelowy. Ale to jest rozwiązanie bardziej dla kamperów, campervanów lub mini kamperów, czy samochodów, które mają zamontowane namioty dachowe. Jak wiecie, na rynku jest cała masa akumulatorów. Mamy różne technologie ich wytwarzania oraz różne technologie ich ładowania. Do konkretnego typu akumulatora potrzebna jest ładowarka, potrzebny jest odpowiedni kontroler ładowania i na tym etapie osoby, które nie mają szerokiej wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych, ja się też do tego grona zaliczam. Powiem Wam szczerze, że ja im więcej czytałem o akumulatorach, ładowarkach, panelach, prądach zwarcia, prądach wyrównania, przekrojach kabli, czułem się bardzo skołowany. I wtedy albo prosimy o pomoc kogoś, kto się zna, albo szukamy warsztatu, który nam taką instalację stworzy. I to właśnie zainspirowało mnie do nagrania dzisiejszego odcinka. Bo co gdyby istniał jakiś rodzaj urządzenia, istniało gotowe rozwiązanie większości takich problemów. Gdyby wystarczyło je tylko postawić w przyczepie lub w namiocie, czy w mikrokamperze lub nawet campervanie, czy nawet w razie awarii instalacji elektrycznej użyć w pełnowymiarowej przyczepie kempingowej lub kamperze. Otwórzmy zatem to magiczne czarne pudełko i zobaczmy, co się w nim kryje. A w dużym, tajemniczym czarnym pudełku znajduje się mniejsze, tajemnicze czarne pudełko. Słuchajcie, tak mnie tu komary atakują. Jest przed wieczorem, przed zachodem słońca i po prostu się wściekły. Zobaczmy, co znajdziemy tutaj. A w pudełku były kable podłączeniowe, do których sobie za chwilę wrócimy. Pod nim instrukcja obsługi. A poniżej w takim pokrowcu mamy nasze magiczne urządzenie.
I witajcie ponownie. Słuchajcie, musiałem przerwać zdjęcia, bo komarów było tyle, że nie mogłem sobie z nimi poradzić i przepędziłem je do domu. Także dzisiaj mamy nowy dzień, nowe otwarcie i kontynuujemy prezentację stacji ładującej Baseus. Wczoraj chyba skończyliśmy na tym, że ją wyciągnąłem i pokazałem Wam, więc teraz możemy ją omówić. Jak widzicie, na przednim panelu mamy dwa złącza USB-A oraz dwa złącza USB typ C. Ta stacja zasilania ma wbudowany system szybkiego ładowania o mocy nawet do 100 W. Po drugiej stronie znajduje się gniazdko takie samochodowe zapalniczki oraz dwa dodatkowe gniazdka 12 V, jedno wejściowe, drugie wyjściowe. Na tylnym panelu mamy zamykane gniazdka, to jest gniazdko ładowania, gdzie podłączamy taki kabelek z wtykiem komputerowym, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, oraz dwa wyjściowe gniazdka 230-220, wiecie, takie domowe. Stacja obsługuje sinusoidalny prąd przemienny o mocy do 600 W. U góry, jak już zapewne zauważyliście, znajdują się wygodne rączki do przenoszenia tego źródła zasilania. Samo urządzenie waży około 8 kg. Z jednej strony na boku mamy kratkę wentylacyjną, a z drugiej strony wbudowaną lampkę. Przeniosłem nas do przyczepy, żebyście lepiej mogli zobaczyć menu na wyświetlaczu. Po włączeniu urządzenia wyświetla nam się aktualny poziom naładowania baterii. Mamy 98%, dlatego że ja już podłączałem różne rzeczy, żeby zobaczyć jak to działa. Mamy temperaturę baterii oraz tu w tych dwóch rubryczkach jest moc, którą aktualnie ładowane są urządzenia, oraz co bardzo przydatne, urządzenie pokazuje aktualny swój czas działania czy czas do rozładowania akumulatora przy podłączonym zasilaniu. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Tu muszę Wam powiedzieć, że moja kamera troszeczkę przekłamuje, bo ekran tutaj wokoło nie jest niebieski, tylko po prostu czarny, a wyświetlają nam im się białe napisy. Wracając do działania, podpinam tutaj pod port USB telefon i zobaczcie, aktualnie urządzenie pokazuje moc ładowania 6 W i działać przy takiej mocy wyładowania będzie jeszcze przez 66-65 godzin. Podepnijmy coś jeszcze. Mam tu pod ręką słuchawki bezprzewodowe. Jak widzicie, moc ładowania, moc wyładowania naszej stacji ładującej lekko się zwiększyła, no i licznik czasu jej działania spadł do 54 godzin. A po naciśnięciu przycisku menu mamy dostęp do graficznego wskaźnika zużycia prądu dla każdego z podłączonych gniazd. Tutaj zobaczcie, na dole wyświetlają się wszystkie wyjścia naszego urządzenia ładującego. W trzecim menu mamy wersję oprogramowania. Urządzenie ma możliwość łączenia się z naszym telefonem za pomocą aplikacji przez złącze Bluetooth oraz możliwość uaktualniania oprogramowania. Oczywiście za pomocą tej przenośnej stacji ładowania możemy zasilać większe rzeczy, takie jak na przykład nasza przenośna turystyczna lodówka. Podłączamy i włączamy. Nie wiem, czy będzie widać coś na wyświetlaczu. Aktualnie w komorze jest 21 stopni. Ustawimy temperatury powiedzmy na 15 stopni, tak żeby nam tutaj ta lodówka nie huczała za bardzo. Na pewno słychać, że agregat działa i lodóweczka, komora się chłodzi.
Mamy w tej chwili zużycie na poziomie 40 W, a nasza stacja ładowania przy takim obciążeniu będzie działała około 13 godzin. Więc żeby nie miała zbyt łatwo, podłączmy jeszcze laptopa. Diodka zasilania mruga i w tej chwili mamy 90 W, a stacja ładowania będzie pracowała około 5,5 godziny przy tym obciążeniu. Tak więc myślę, że możemy dołożyć coś jeszcze. Jesteśmy na biwaku, schładzamy lodówkę, ładujemy sobie telefon i słuchawki bezprzewodowe oraz laptopa. Przydałoby nam się jeszcze troszeczkę światła. Mam tutaj taką lampkę nocną, którą podłączę z tyłu do wyjścia 220. Włączę wyjście i możemy zapalić światło. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale lampka się świeci. I w tej chwili nasze zużycie prądu to 105 W, a stacja będzie pracować z takim obciążeniem 4 godziny. Pamiętajmy jednak, że lodówka po osiągnięciu swojej temperatury wyłączy się, kompresor nie będzie działał, no i czas działania naszej stacji ładującej wydłuży się. Do stacji ładowania możemy podłączyć jednocześnie aż 8 urządzeń. O, właśnie nastąpiło to, o czym mówiłem. Lodówka wystarczająco się schłodziła, kompresor się wyłączył i w tej chwili zużycie naszej energii to 44 W, a licznik czasu działania urządzenia podskoczył do 7,5 godziny. Nad bezpieczeństwem pracy naszej małej przenośnej elektrowni czuwa cały czas wbudowany system monitorowania stanu baterii oraz portów ładowania. Jeżeli zdarzy się coś niepokojącego, dostaniemy informację na ekranie. Pewnie już pod filmem znalazł się komentarz, że przy takim zużyciu typu lodówka, ładowanie telefonu, słuchawek, lampka, laptop, to jednak jest za mało i za krótko ta stacja działa. Co to jest te parę godzin? Ale pamiętajmy, że planując instalację off-grid, taką, która pozwoli nam na używanie prądu bez podłączania się do zewnętrznych źródeł napięcia, musimy obliczyć najpierw nasze zapotrzebowanie, a później dobrać akumulator, przetwornicę, panel solarny, panel fotowoltaiczny do ładowania akumulatora, no i typ akumulatora, czy będzie to akumulator kwasowy, żelowy, AGM czy LiFe PO4. Tak samo jeżeli chcielibyśmy iść na skróty i zasilać przyczepę, czy minikampera, czy namiot za pomocą takiego urządzenia, przenośnej stacji ładowania, najpierw powinniśmy obliczyć sobie właśnie nasze zapotrzebowanie na prąd. Pojedyncza stacja ładowania ma moc 600 W i pojemność 576 Wh, ale jej zaletą jest budowa modułowa. Tak naprawdę to jest jeden pojedynczy moduł, który możemy rozbudowywać o kolejne, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli potrzebujemy więcej prądu. Łącząc ze sobą dwie lub więcej takie stacje ładowania, maksymalnie możemy podłączyć 4 równolegle. Możemy zyskać 1200 W mocy przy dwóch i 1152 Wh pojemności. Przy 3 takich elektrowniach to już 1800 W mocy i 1728 Wh pojemności, bądź przy 4 2400 W mocy oraz 2304 Wh pojemności. Tą stację zasilania można podłączyć też do panelu fotowoltaicznego za pomocą kabla ładującego z interfejsem MC4.
Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego, który można podłączyć, to 100 W. No niestety nasz się nie chwyta, ma 170 W, więc wydaje mi się, że mógłby uszkodzić tą stację ładowania. A jeżeli chcielibyście używać takiej stacji zasilania właśnie z panelem fotowoltaicznym, możecie kupić na przykład panel rozkładany, którego nie trzeba montować w przyczepie na samochodzie bądź gdzieś przy namiocie, a można go po prostu rozłożyć w formie ładowarki gdzieś w słońcu i z niego ładować sobie tą baterię. Oprócz tego mamy też zwykły kabel zasilający i tutaj producent deklaruje, że za pomocą gniazdka podłączeniowego domowego bateria ładuje się bardzo szybko, od 0 do 50% w około 30 minut, od 0 do 80% w godzinę, a pełne ładowanie to około 1,5 godziny. W instrukcji obsługi możemy przeczytać też, że ten produkt obsługuje szybkie ładowanie PD o mocy do 100 W i jest zgodny ze wszystkimi adapterami i ładowarkami montowymi w samochodach, które są zgodne z protokołem, a także to, co mówiłem, że porty stałego prądu obsługuje protokół MPPT i może być ładowany za pomocą ładowarek montowanych w samochodzie lub paneli słonecznych. Naszą przenośną stację ładowania możemy też ładować bezpośrednio z gniazda zapalniczki za pomocą dołączonego do zestawu kabelka. Wystarczy włożyć jedną wtyczkę do gniazda IN w baterii, a drugą do gniazda zapalniczki w samochodzie i w tym momencie zaczyna nam się już ładować. I co najważniejsze, możemy ładować tę baterię podczas przejazdu, podczas jazdy samochodem i bez ingerencji w układ elektryczny auta. Nie musimy montować separatora ładowania czy modułu ładowania dodatkowego akumulatora. Tak jak pokazywałem Wam na początku, z jednej strony przy kratce wentylacyjnej jest wbudowana taka podwójna latarka, która może ułatwić rozbijanie namiotu wieczorem czy wyprawę na rybki. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby ta latarka działała. Tutaj ciężko mi jest pokazać, jak mocno świeci, ale to całkiem silne 2-diodowe halogenki. Mamy tryb świecenia ciągłego, nadanie sygnału SOS w sytuacji awaryjnej oraz po prostu takie stroboskopowe mruganie, gdybyśmy chcieli zaznaczyć swoją pozycję. Z poziomu aplikacji mamy jeszcze możliwość rozjaśnienia tego światła lub przyciemnienia, a wystarczy przytrzymać przycisk około 2 sekund i wtedy lampka wyłącza się. Zanim przejdziemy do omówienia aplikacji, chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, której nie miałem Wam jak zaprezentować, kiedy podłączyłem wszystkie urządzenia do tej przenośnej baterii. Zanim zaczniemy korzystać z gniazdek prądu zmiennego, należy je włączyć. Do tego służy tutaj taki przycisk, który je aktywuje. Wystarczy przycisnąć go na około 2 sekundy i teraz wyjścia prądu na te gniazdka są aktywne i możemy z nich korzystać. Po uruchomieniu aplikacji w tym miejscu wyświetla się ikonka połączenia Bluetooth, a w aplikacji możemy skorzystać ze sklepu online, tyle że ja mam tutaj bardzo słaby internet i to wszystko będzie się wolno ładowało. Możemy skorzystać z usług dotyczących naszego urządzenia. Możemy też skontaktować się z obsługą techniczną, z centrum pomocy lub otrzymać wsparcie od firmy. Przejdźmy teraz do samego urządzenia i tutaj mamy to samo, co wyświetla nam się na wyświetlaczu urządzenia, czyli procent naładowania baterii oraz temperaturę. Kolejne menu służy do podłączania równolegle kilku stacji. Następnie możemy sprawdzić sobie dane dotyczące napięcia na różnych wyjściach. W tym momencie nic nam się nie ładuje, nic nie jest podłączone, więc danych nie ma. W ustawieniach możemy zmienić nazwę
urządzenia. Możemy ustawić blokadę przed dziećmi, włączyć wyjścia te tylne prądu zmiennego. Gdybyśmy chcieli włączyć lub wyłączyć jakieś urządzenie zdalnie. Możemy ustawić powolne ładowanie. Zaleca się włączenie go, aby przedłużyć żywotność baterii. Możemy sprawdzić status baterii, wersję oprogramowania oraz zainicjować samo sprawdzenie. Ja to zrobiłem przed chwilą, kiedy nie nagrywałem i wiecie co, teraz po prostu pokazuje mi status, że urządzenie działa normalnie. I tak jak mówiłem, możemy z poziomu aplikacji zmieniać ustawienia lampki. Możemy ją ściemnić lub rozjaśnić. Oczywiście włączyć też stroboskop czy mruganie lub sygnał SOS. Podsumowując, taka przenośna stacja ładowania zastępuje nam akumulator, przetwornicę z 12V na 230, ładowarkę do tego akumulatora, sterownik ładowania solarnego MPPT, całą sieć gniazdek i podłączeń, przez które chcielibyśmy zasilać i ładować inne urządzenia, takie jak laptop, lodówka czy smartfony. Oraz jeżeli poruszamy się samochodem z namiotem dachowym lub namiotem tradycyjnym, budujemy mikrokampera lub zwiedzamy świat w stylu SUV Life, możemy zaoszczędzić na montowaniu separatora ładowania akumulatorów lub na montowaniu modułu, inteligentnego modułu ładowania dodatkowego akumulatora. To wszystko mamy w tym urządzeniu. I szczerze mówiąc, przyda nam się też do łodzi. Możemy ją przed wypłynięciem w domu szybko naładować, a później użyć na przykład do zasilania lodówki. Jeżeli chodzi o ceny, to w filmach takiego typu nie chcę jej podawać, bo wiecie, film zostaje na YouTubie, wisi czasem kilka lat, no i ta cena może być mocno nieaktualna. Zamiast tego zawsze podaję Wam link bezpośrednio do strony z przedmiotem i tutaj też go Wam podam. Znajdziecie go też w opisie tego filmu, także możecie kliknąć, wejść, zobaczyć osobiście aktualną ofertę. Pamiętajcie, że w filmach z lokowania nie mam zamiaru wciskać Wam produktów, które pokazuję. Chciałbym po prostu pokazać Wam świat karawaningowych gadżetów i zainspirować Was do poszukiwań rozwiązań ułatwiających rozpoczęcie przygody, na przykład z takimi niedocenianymi, małymi, plastikowymi przyczepkami. Kto wie, może ktoś właśnie szukał takiego rozwiązania i możliwości, jakie daje ta mała stacja ładowania firmy Baseus, a nie wiedział wcześniej o istnieniu takich rzeczy. Ocenę przydatności kolejnego gadżetu zostawiam oczywiście Wam i zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!